talking to each other. I know we feel the same about the situation, like we're stuck inside a game. Time to get out of this circle, yeah, we both carry. Hej, witam Was serdecznie na kanale The Veggie Biker. Dzisiejszy dzień rozpoczynamy bardzo późno, zwłaszcza że noc spędziliśmy w hotelu i nie musieliśmy robić sobie śniadania czy zwijać namiotu. Po posytym angielskim śniadaniu tak się rozleniwiliśmy, że wyruszyliśmy do Land's End około 10:30 i chyba wypiłem za mało kawy i coś tam nie stykało, bo pojechaliśmy w złą stronę, ale po jakichś 10 minutach jazdy dostałem olśnienia, że nawigacja nam źle pokazuje, ale szybka korekta, nawrót i będziemy do naszego celu. Land's End znajduje się w Cornwalli, jest najbardziej wysunięty na południowy zachód punktem Wielkiej Brytanii, zaledwie 10 mil od pirackiego miasta Penzance, przez które będziemy przejeżdżać i niedaleko nocować, i 18 mil od popularnego miasteczka St. Ives, które zwiedziliśmy wczoraj. Land's End jest otwarte codziennie od 10 do 16. Wejście na teren jest darmowe. W środku jest centrum informacji turystycznej, sklepy, kawiarnie, kioski, restauracja i bar Land's End oraz hotel First and Last Inn, w którym jest restauracja. Zaraz przy wejściu na teren są darmowe toalety. Idziemy wybrzeżem do Mayon Cliff Old Coast Guard Lookout i po drodze jest również tak zwany pierwszy i ostatni dom w Anglii, w którym jest również sklepik artystyczny z ciekawymi suwenirami. Na miejscu jest duży parking, a koszt to 4 funty dla samochodów oraz 1 funt na motocykli. Można zaoszczędzić i zarezerwować parking online z wyprzedzeniem, by zapłacić mniej oraz zagwarantować sobie miejsce, zwłaszcza w sezonie turystycznym. Jeżeli podróżujecie z dziećmi, zalecam kupienie wcześniej biletu, tak zwany The Experience Ticket, w którym są wliczone 4 główne atrakcje: świat Aardmana, magiczny świat Króla Artura, film Jolly Roger w 4D oraz wejście na pobliską farmę z 200-letnią tradycją Cornish Farmstead Grip Farm. Udaliśmy się w tamtą stronę, ponieważ chciałem zobaczyć wrak statku RMS Mulheim, który rozbił się 22 marca w 2003 roku. Był to statek towarowy przewożący 2200 ton złomu samochodowego, który osiadł na mieliźnie. Do tragedii doszło przez nieszczęśliwy splot wydarzeń, w którym podobno starszy oficer na warcie przewrócił się i zemdlał. Zanim odzyskał przytomność, nie mógł już nic zrobić. Co roku wrak statku powoli się rozpada, a może zabiera jego część. Dla tych, którzy interesują się tego typu atrakcjami, to można zejść bliżej, by zrobić sobie lepsze zdjęcia. Wracamy, jedziemy teraz do jednej z bardziej znanych plaż dla artystów, pod Gwara Beach. Zostawiam Was tylko na chwilkę, bo jest ona naprawdę niedaleko Land's End, a Ciebie zapraszam do subskrybowania, kliknięcia łapki w górę, jak Ci się oczywiście podoba filmik. Dzięki. The only thing I ever wanted starts with us taking the chance. Not like anything we've done before, yeah. Now it's time for something better, and time for us to follow our dreams. No, we can't stay no more, come run away, don't be afraid. Dojazd do tej plaży prowadzi przez drogę tak zwaną single track, także trzeba uważać zwłaszcza w okresie turystycznym i nie szarżować. Parking jest mały, na około 40 samochodów, mieści się niedaleko plaży za budynkami. Płatne 2 funty za godzinę lub 6,50 za cały dzień. Dotyczy to również motocykli. Jest to ukryty klejnot, jednak coraz bardziej rozpoznawalny na mapie Cornwalli, dzięki pięknej, plaszczystej plaży oraz ukrytych jaskiń oraz kilku tuneli mieszczących się tam. Zapewne damska część kojarzy plażę dzięki serialowi Poldark, który miał dosyć sporo scen kręconych w tamtym terenie.
Wioska jest malutka, na miejscu są darmowe toalety, jedna kawiarnia, w której płaci się również za parking. My spędziliśmy tam godzinę, ale przy bardzo dobrej pogodzie można spędzić tam leniwie cały dzień i podziwiać spektakularne widoki na wybrzeże ze szczytu wioski lub pomoczyć się w Morzu Celtyckim. Dzisiaj mamy jeszcze jedną atrakcję położoną niedaleko, bardzo znaną i jedyną taką w całej Wielkiej Brytanii, Minack Theatre, który leży obok pięknej plaży pod Cornwall Beach, która u mnie jest akurat w top 5 najpiękniejszych plaż. Dlaczego tą plażę oceniam tak wysoko? Bo nie tylko jest piękna, co za chwilę zobaczycie, ale również jest świetny dojazd, ogromny parking z toaletami i miejscem na piknik. Plaża jest duża, piasek jest biały i miękki, dzięki czemu morze posiada piękny turkusowy kolor, nawet gdy jest zburzone jak dzisiaj. Dodatkowo wysokie klify z obu stron powodują, że czujemy się jak na Dalekim Wschodzie. Po prawej stronie jest wejście do wspomnianego wcześniej teatru na klifie, Minack, który został zbudowany w latach 20. XX wieku, do którego właśnie się udajemy. Teatr został wyrzeźbiony na klifie poniżej ogrodu twórczyni Rowena Kate. Niestety za mało się zainteresowałem tematem, bo byłem pewien, że teatr jest otwarty dla każdego, bez potrzeby kupowania, często taki otwarty teatr, a tym bardziej rezerwowania biletu. I mimo, że chcieliśmy kupić online, to było już za późno, by wejść do środka. Trudno. Odwiedzimy ten teatr w przyszłości, bo plaża tak mi się spodobała, że bardzo chcę tu wrócić. Z ciekawości, o której mało kto wspomina, w Podcadno jest jedyne w całej Wielkiej Brytanii Muzeum Komunikacji Globalnej, w którym można poznać historię połączenia świata kablami przesyłowymi, również takimi jak podmorskimi kablami telegraficznymi. W muzeum znajdziemy również zejście do tajnego bunkra z II wojny światowej, gdzie ukryto stację telegraficzną na potrzeby łączności aliantów. Mnie bardzo ciekawią takie rzeczy i chciałbym kiedyś odwiedzić tego typu muzeum, zwłaszcza że dziś nie mieliśmy czasu i musieliśmy jechać na pole namiotowe w Marazion. Będziemy przejeżdżać przez piękną rybacką wieś Mousehole i pirackie miasto Penzance. Mixed emotions, the first step is always hard when you walk out of the doorway, but that's just the place to start. The only thing I ever wanted starts with us taking the chance, not like anything we've done before, yeah. Now it's time for something better, and time for us to follow our dreams. No, we can't stay no more. Come run away. Śpimy dzisiaj na fajnym polu namiotowym Dove Meadows Campsite w Marazion. Dosłownie 10 minut na piechotę od plaży. Jest to nieduże pole namiotowe, bardzo czyste, położone na uboczu miasteczka Marazion, co ma swoją zaletę, bo w nocy jest naprawdę cicho i spokojnie. Do najbliższego sklepu spożywczego jest 15 minut na piechotę, więc nie ma tragedii. Minusem jest to, że na polu prysznice są płatne i kosztują 50 bi za 7 minut. Plusem jest to, że w punkcie informacyjnym możemy zamówić podstawowe produkty jak chleb czy jajka. 2 razy w tygodniu przyjeżdża również food truck. Koszt to 18 funtów za 2 osoby za noc. Ja mogę spokojnie polecić to pole, jeżeli szukasz fajnego, cichego pola namiotowego, który będzie Ci służył za bazę wypadową. Zwłaszcza, że w okolicy do godziny jazdy jest mnóstwo atrakcji do zwiedzania, przynajmniej na tydzień.
Jutro jest nasz ostatni dzień w Cornwalli. Na koniec zostawiliśmy sobie wisienkę na torcie, fotogeniczne Kinnelsy Grove. Wybrana punktem, który musisz zobaczyć przez odwiedzających to miejsce w 2021 roku przez TripAdvisor. Także do zobaczenia, nie zapomnij subskrybować, cześć!